zostało jakieś 5 km, a po drodze jeszcze mamy do zobaczenia klasztor. Jak wstałem rano, bolała mnie głowa. Zresztą teraz też mnie boli. Nie przestała. Już chyba 5 razy sikałem, a może jakieś lekkie przeziębienie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo interesujący odcinek drogi, taki przełom. A tu po prawej wiele już chyba niegdyś zamieszkanych jaskiń. Bo widać ślady, dziury. Kiedyś pewnie tu ludzie żyli. Tu jest parking, ale nie mieliśmy siły wepchać rowerów, bo była taka strasznie stroma droga z serpentynami. Ledwo co się idzie. A w ogóle jesteśmy w klasztorze. Z którego wieku? VIII wieku. Klasztor troszeczkę przed Wardzią. Z VIII wieku, jeśli dobrze pamiętam. To jest 16 pięter, ponad 1000 pokoi było. I troszeczkę zniszczony przez trzęsienie ziemi, tak? Tak, w XI wieku. Potem to odbudowali jeszcze, a jeszcze 6 cerkwi było gdzieś tam. Stała chyba jedna to na samej górze. Zawsze mnie zastanawia, jak ci ludzie wtedy, przecież mieli bardzo prymitywne narzędzia, tylko ręczne, byli w stanie zrobić tyle pomieszczeń, łupać tą skałę, nie? Tak, Przecież to jest, nie bardzo długo to trwało. przecież to jest trudne. Tu zapewne znajdowała się jedna z tych cerkwi, która później została zniszczona, nie? Widać jak ładnie łuk zrobili. Tu widać jakie precyzyjne rzeźbienia. Musiało być naprawdę bardzo starannie wykonane. I tutaj dookoła zbudowali taki coś tam, jakaś ściana. Ściana też. Tego rozmiaru był. Nie wiem, czy była ściana, czy może część skała, która się zniszczyła. Pewnie część była w skale, a część była z ścianą zrobiona, mur, nie? Tak. Ale jak... Na pewno tam coś się odłamało. Tak, tu się na pewno odłamało. Tam musieliśmy podepchać rowery, ale nie na samą górę, bo to było strome. A tu zaraz zobaczymy, czy ja się zmieszczę. Tu jest wąsko. Dobrze, że założyli barierkę. To wygląda, że to są takie pustelnie, nie? Bo małe pomieszczenia, ale równe. Na pewno paliło się tu ogień, bo całe... Okopcone. Tak, połowa ściany od tej wysokości do góry, wszystko jest czarne. Tak. Jest przejście? Nawet drzwi, tak? O kurczę. I drabina. Uważaj na głowę tutaj. Aha. Dorenda się wspina. Kiepsko. Nie dla grubych ludzi. O, tak. Chyba nie dla grubych. Jeszcze. No to chyba się udało tu dojść. A jest i cerkiewka.
Pismo Święte po gruzińsku. Tak. Wszystkie są po gruzińsku. Wiele miejsca w niej nie ma, ale jest ładna. Tylko nie rozumiem dlaczego wiatr się chował tutaj na ścianach. No jest wysoko. Tu sobie ktoś zrobił siedzisko. O! Można usiąść z takim widokiem. Teraz można kontemplować, nie? No. Nad sensem istnienia. No przed nami jeszcze Wardzia. Już niedaleko, jeszcze parę kilometrów. Nawet ja już nie wiem, czy jej stąd nie widać, bo ona będzie po tamtej stronie rzeki. Tutaj też jeszcze warto patrzeć na te czarne napisy. Bo tam na dole na tablicy też były informacje, że chyba w XV wieku, jeśli dobrze pamiętam, kobiety tu schronienie znalazły. Nie wiem przed czym uciekały i robiły napisy. Aha, Kwiaty. tu jakieś konie Tak. albo no, Te powtarzają się i tutaj Tak. takie Takie kwiaty, kwiaty. tu inny kwiat. bardzo fajne miejsce. Cieszę się, że tu przyszliśmy. Ale teraz musimy sprawdzić, czy nasze rowery jeszcze stoją. Bo zostały tam na dole no, bez żadnej opieki, tylko przyczepiliśmy do drzewa. Ale tu 4 osoby były. Na drodze chyba nikt nie przyjeżdżał. Nic nie słyszałam przynajmniej. Tak. Mogłam nie słyszeć. No, raczej miejscowi się tu teraz nie kręcą, a turyści się zapakowali do busika i pojechali dalej. Rowerów nam nie ukradli, no ale sakwy są niezabezpieczone, no. Są po prostu tylko zamknięte i żeby je otworzyć to żaden problem. Ale miejmy nadzieję, że nic złego. Za bardzo się martwisz. Ja zawsze zostawiam rower bez opieki w środku mieście i też nic się nie dzieje z sakwami. Wiem, jak te auta tu podjeżdżają, bo ta droga jest naprawdę stroma. Rowery widać, że stoją. Zamknięte. Wszystko zamknięte. Także spoko. Można łańcuch zdjąć i jechać dalej. A oto przed nami skalne miasto Wardzija, położone nad rzeką Kura. Jesteśmy już na terytorium, no tak jakby można powiedzieć muzeum, nie? Bo tam była kasa biletowa. Weszliśmy na terytorium Wardzii, kupiliśmy bilety studenckie, poprosiliśmy pana, powiedzieliśmy, że jedziemy z Polski, śpimy w namiotach, no i generalnie Mamy za mało pieniędzy, tak, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć. że nie tutaj jesteśmy klasztor. bardzo bogaci, a chcielibyśmy tu przejść. No i pan nam sprzedał studenckie, także fajnie. Bardzo dziękujemy mu za to 8 lary i machamy mu. oszczędziliśmy. Dokładnie. Zawsze warto poprosić, jak jest taka możliwość. No w końcu jest to w jakiś sposób prawda, no bo za dużo kasy nie mamy. Przyjechaliśmy tu na rowerach. W większości czasu śpimy pod namiotach. Tak. Sami się żywimy, nie szastamy kasą na lewo i prawo, więc Bo zostałoby tylko 13 lari. zostałoby tak. Jakośmy kupili normalne bilety i nie wiemy kiedy będzie bankomat, bo to może być dopiero w Tbilisi. Może być, bo teraz Może będziemy... być gdzieś po drodze też. Tak, Może ale- w ogóle pieniędzy nam nie będzie potrzebne, bo ludzie będą zapraszać. Dokładnie. Ale zawsze jakąś kasę warto ze sobą mieć, prawda? A droga do Tbilisi mamy 250 km i przynajmniej połowa to będzie przez góry, gdzie dosłownie patrzyłem na mapę, jest kilka wiosek, a nie wiem czy widać, ale musimy wjechać tam, na tą górę, a tak naprawdę to nie jest góra, tylko tam jest taki płaskowyż. To jest mniej więcej, my jesteśmy teraz na 1300, a ten płaskowyż ma między 1700 a 1900 metrów, w zależności od miejsca i musimy przez niego wjechać na niego i później jego szczytem. Jest co najmniej 14 zakrętów zaraz. No, Teraz liczyłam. Liczyłaś? Tak. No, 14 zakrętów. Jak byłem poprzednim razem w Gruzji, to bardzo chciałem
tutaj przyjechać, ale jakoś się wtedy nie udało, także bardzo się cieszę, że teraz tu jesteśmy, że dojechaliśmy, bo to już tak wtedy, jak rozmawialiśmy o podróży, to o Gruzji, to już bardziej wymyśliliśmy, żeby tu przyjechać, nie? Tak. To pomieszczenie pewnie jest po to, żeby przewodnik mógł tu stać i opowiadać, więc opowiadam trochę. Klasztor został otwarty w 1185 roku. 2/3 zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, tak samo jak tamten klasztor. Tak. Potem w XVI wieku Zostało najechane przez Persów w 1551 roku. Zabrali wszystkie rzeczy, które miały jakąś wartość. Na przykład czytałam, że gdzieś były złote bramy, Aha. które zabrali. No Tak. pewnie jeszcze dużo innych rzeczy było. Tak, złupili go, co zakończyło się upadkiem monastyru. Część mnichów została zabita, a reszta uciekła i pozostawili całe to skalne miasto opustoszałe. Bardzo dobrze widać, jak to się odłamało. To jest czarne, a to białe. Aha. Bardziej zaczęto budować w 1185 roku pod rządami Jerzego III, natomiast ukończono budowę już za czasów rządów jego córki, królowej Tamary. Miasto miało około 3000 pomieszczeń, natomiast zostało zniszczone później przez trzęsienie ziemi, ale nie całe, nadal było zamieszkałe, a w średniowieczu często służyło jako schronienie dla ludzi podczas najazdów mongolskich i mogło się tutaj pomieścić od 20 do 50 tysięcy ludzi. Także tych pomieszczeń jest tu naprawdę bardzo dużo. A jako ciekawostka jeszcze mogę dodać, że jeszcze przed trzęsieniem ziemi, w którym roku było trzęsienie ziemi? 1283, tak, więc jeszcze przed trzęsieniem ziemi był tutaj w jakiś sposób zorganizowany cały system wodno-kanalizacyjny, także tu wszędzie była dostępna świeża woda i kanalizacja również. No także powiem Wam, że naprawdę warto podróżować, bo wtedy można do takich pięknych miejsc jak to dotrzeć. Jest niesamowicie. W takich pięknych okolicznościach przyrody zrobimy sobie przerwę kanapkową, bo jest godzina 16:25, jest późno. Niestety mała przerwa, bo jeszcze nie było sklepu, gdzie mogliśmy kupić chleb, więc mamy tylko 3/4 chleba, który zostało od wczoraj. Tak. No ale przynajmniej jest słońce i nie wieje, Tak. więc tyle dobrze. Tutaj korytarz, ale niski. Ciekawe dokąd prowadzi. Strasznie dużo trudu musiało to ich kosztować, żeby to wszystko... Tak. I zrozumiem, że nie zrobili tego zbyt wysoko. Tak. Nagle przez te drzwi doszliśmy do takiego balkonika na skraju, że tam jest dość dobrze widać, jak to było zrobione przed zawaleniem, przed trzęsieniem ziemi. Stromo? Aha. No nic. Idę, ale ostrożnie. Nie ma takich dziur. Widzicie tą fakturę? To wszystko dłuto, ręka. Ja nie wyobrażam sobie, ile to musiało kosztować pracy. Ilu ludzi, jak długo. Ciosanie w tym kamieniu. No przecież nie mieli młotów pneumatycznych ani żadnych innych narzędzi, tylko wszystko kuli ręcznie. Tam obok siedział mnich i głaskał kota. Tu cerkiew z dzwonami.
chwilą szliśmy, tam widać taką drabinkę, o tam gdzieś. Tutaj dzwonnica. A oto i komnata Tamary. Jej ojciec zaczął budowę tego miasta, a ona dokończyła. A tak wyglądał jej pokój. No, oczywiście był większy, tylko później trzęsienie ziemi rozwaliło całą część i odkryło na pewno. Zwiedzanie zakończone. Zebanashi, Damina, Taglis,